Serdecznie zapraszam do odcinka 15 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Templariusze część 3. W poprzednim odcinku 14 opowiedziałem o przesłuchaniach templariuszy przez króla i papieża. W tym odcinku wyjaśnię, dlaczego oskarżenia króla i papieża o spisek przeciwko templariuszom były bezpodstawne. Templariusze byli związani przysięgą zachowania tajemnicy, przez co z jednej strony groziła im zemsta zakonu, jeśli zdradziliby jego tajemnicę, a z drugiej strony groziły tortury, jeśli odmówiliby przyznania się do winy. Rycerze znaleźli się zatem pomiędzy młotem a kowadłem. Twierdzenie, że sprawa przeciwko templariuszom została wymyślona przez króla i papieża w celu zdobycia ich majątku, została całkowicie obalona przez fakty. Jeden z francuskich historyków średniowiecznej Francji, Frank Brentano, pisał: Filip Piękny nie rozumiał, dlaczego od początku ludzie byli dla niego niesprawiedliwi. Ten młody książę był jednym z największych królów i najszlachetniejszych postaci, które pojawiły się w historii. Filipa obwiniano o zdegradowanie monety królestwa, chociaż w rzeczywistości nakazał tylko zmieszać ją ze stopem, aby uzyskać środki niezbędne w wojnie z Anglią. Było to dokonywane całkiem oficjalnie i wartość francuskiej monety została przywrócona przy najbliższej okazji. Jego narodowa polityka ataków na Lombardy, wygnanie Rzymian i ucisk templariuszy, niezależnie od metod, którymi tego dokonano, przyniosło Francji ogromne korzyści. Frank Brentano obrazowo opisał dobrobyt całego kraju w początkach XIV wieku, wzrost liczby ludności, rozkwit rolnictwa i przemysłu. W Prowansji i Langwedocji można spotkać hodowców świń, którzy mają winnice, i prostych pasterzy, którzy mają kamiennice. Na postawę Filipa Pięknego wobec templariuszy należy patrzeć w kontekście tłumienia ich działań ingerujących w dobrobyt Francji. W imieniu króla 13 października 1307 roku przemawiał do Paryżan w ogrodzie pałacowym Nogaret, kanclerz. Parlament z Tours przy niewielkiej liczbie głosów sprzeciwu ogłosił templariuszy godnych śmierci, a Uniwersytet Paryski nadał wagę swojemu osądowi, co w pełni potwierdza autentyczność zeznań. Gdyby templariusze rzeczywiście, jak twierdzili, prowadzili szlachetne i uczciwe życie, poświęcając się opiece nad biednymi, można było się spodziewać po ich aresztowaniu powstania ludowego. Okazało się jednak, że do żadnego powstania nie doszło. Jeśli chodzi o papieża, to od samego początku okazywał wielką niechęć potępienia zakonu. Jeśli zaś chodzi o jego własne interesy, oczywistym jest, że nie miał niczego do zyskania, ogłaszając światu skandal, który nieuchronnie musiał przynieść hańbę Kościołowi. Fałszywe jest przedstawianie króla Filipa Pięknego jako głównego sprawcę losu templariuszy, ścigającego zakon przez 7 długich lat, wyłącznie w celu przywłaszczenia sobie jego majątku. Majątek templariuszy nie został przywłaszczony przez króla, lecz został przez niego przekazany rycerzom świętego Jana z Jerozolimy. Dobra templariuszy, zgodnie z decyzją króla, zostały przekazane szpitalnikom, co potwierdził papież Klemens V. Nawet świątynia w Paryżu aż do przedednia rewolucji była własnością rycerzy świętego Jana z Jerozolimy. Skarb królewski zatrzymał dla siebie pewne kwoty na pokrycie kosztów procesu, które były ogromne. Poza tym jest mało prawdopodobne, aby król Filip Piękny zamierzał pozbyć się templariuszy jako najcenniejszych źródeł finansowych, czyli byłoby to zabicie kury znoszącej złote jajka. Na tym zakończę odcinek 15, w
którym wyjaśniłem bezpodstawność zarzutów wobec króla i papieża o rzekomy spisek przeciwko templariuszom. Serdecznie zapraszam do odcinka 16 pod tytułem Templariusze, część 4.